Panie i panowie, pozwólcie, że przedstawiam dzisiaj Kubę. W zasadzie mogliście już go poznać przy okazji prezentacji jego zwariowanego projektu, czyli czegoś, co u nas znane jest jako Junak M16, dla mnie bardziej jako Regal Raptor, a dla Kuby niekończąca się przygoda, w której niedługo pojawi się na przykład kompresor. Ale o tym będzie na tylko2koła.pl, gdzie też Kuba odpowiadać będzie za dział customów, które powstają nie tylko w jego głowie, ale i takich perełek zebranych z całej Polski. I na pierwszy ogień marzenie pewnego stolarza. Poznajcie Kornika. To jest mój pierwszy występ tutaj i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, o czym Wam chcę opowiedzieć. Więc dzisiaj chciałem Wam przedstawić mojego dobrego kolegę, człowieka, który zaraził mnie pasją do motocykli budowanych i jeżdżonych, a nie tylko wyglądających, a w zasadzie człowiek, który ją ze mnie wyciągnął. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać Kornika. Powiedz mi, od czego to się wszystko zaczęło? W ogóle skąd wziął się pomysł na Kornika? Słuchaj, najpierw był silnik, wiesz, gdzieś tam trafiłem na aukcji, to cała sytuacja i tak miała 14 lat temu gdzieś miejsce. Pierwszy zamysł to był ogólnie na zbudowanie bobera z takim czerwonym kołem z tyłu. Czyli tak po hot rodowemu. Tak po hot rodowemu. Potem gdzieś tam, wiesz, dokupiłem te koła. W międzyczasie mi się pomysł zmienił na takiego board tracka racera, taką wyścigówkę wzorowaną na Indianie Scoucie. No i tak kurczę kombinowałem z moim przyjacielem Łukaszem. Mówię do niego, kurde, czy by mi nie ogarnął ramy do tego motocykla. No on mówi, że okej, tam coś możemy podziałać, bo ja nie miałem wtedy też ani migomatu, nic. No i coś tam zaczął robić przy tym, nie? Bo rama oryginalną główkę ma. Czy nabijaliście, czy jest już do tego stopnia? Nie, jest oryginalna. Główka ramy z winem jest zostawiona, tak, jest, miałem ramę od Sportstera normalnie i jest... Dlaczego akurat sporciak? Wiesz co, taki ten silnik mi się wydaje, że jest dosyć zgrabny, żeby to wszystko upakować w nie za duży motocykl. Tak, tak według mnie, no bo jakieś takie duże już Evo czy coś, to troszkę... Twinkamy, tak? Bo to w tych samych rocznikach no to już troszkę tutaj więcej wychodzi miejsca, a ja chciałem, żeby ten motocykl nie był taki ciężki też. No bo miał być wyścigówką w późniejszej formie. No i to by w sumie dyktowało kształt ramy, nie? Bo ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, że on kiedyś miał być jeszcze board trackiem, bo o hot rodowym jakimś tam boberze słyszałem od Ciebie. Tak. No. I to by nam fajnie tłumaczyło ten łuk, dobrze mi się wydaje? Tak, bo tutaj no generalnie zbiornik miał być taki węższy, wcześniejszej wizji, potem to wszystko ewoluowało. No i skąd się wzięło, że jednak skończyło na Korniku? Kurczę, ciężko Łukasz jak tą ramę zrobił, to temat został trochę porzucony. Ja do niego tam do garażowni dobiłem, koczowaliśmy tam chyba ze 2 tygodnie. Robiąc resztę, no zostało to tam jakoś właśnie postykane trochę do kupy i ten motocykl w takiej bardzo surowej formie pozostał u mnie przez 10 lat, aż zardzewiał w garażu, bo miałem tam inne tematy, no i tego nie ruszałem. Już pewnie niektórzy ludzie zapomnieli w ogóle, że ten motocykl był robiony. No i tak się zastanawialiśmy. Mówię do brata, może zostawimy go takiego zardzewiałego, ale już tam część elementów podorabiałem. Mówi, słuchaj, ten korek z nierdzewki to tak będzie trochę słabo wyglądało, bo miał zostać szczurem takim, nie? Miał być szczur tak jak i... No, miał być szczur, wiesz, miał mieć normalny roll gas taki
harlejowski, miał lampę taką normalną, ale tak kurczę, mówię, ten Zbyt zwykły był. zbyt zwykły, mówię, ten rollgas, no wywaliłem ten rollgas, mówię, a to zrobię, kurczę, jakiś taki, Finezyjny. coś innego, żeby było, nie? Zrobiłem jeden, no nie chodził, nie? Zrobiłem drugi, też nie chodził. To zawsze tak jest. To klasyka Mówię, gatunku. ja cię sunę, masakra, nie? Ale kurczę, no nie mogę zasnąć, wiesz, myślę i myślę, no nie, no mówię, musi być ten rollgas inny, no bo przecież to będzie taka kaszanka, Znalazłeś starą, nie? zepsutą gumówkę. No i tak, wiesz, pogrzebałem, bo wiesz, z czym był problem, że nie zawsze te przełożenia na tych zębatkach, na tym wszystkim się zgadzały, żeby to chodziło lekko, nie? Albo nie chodziło wcale, albo nie chodziło zadowalająco. Więc no, w końcu jakoś mi się udało stworzyć taki rollgas i tak mówię, ten rollgas, no to kurczę, no nie no, no to taką lineczkę, żeby to pociągało, żeby to tak było jakoś Żeby to ładnie subtelnie, wyglądało. więc potoczyłem takie roleczki do tego wszystkiego i tak mówię, no kurde, to jak już jest taki ten rollgas, no to tak ten hamulec przedni też, to tak bez sensu jakby był teraz taki Nagle hydrauliczny. nagle hydrauliczny, no to Podglądam od ciebie wszystkie pomysły i tak dalej, nie? I pierwsze, co zwróciło moją uwagę, że ty masz pompę hamulcową przeniesioną naprzód. no musiałem gdzieś ją zainstalować, no wyszło, kurczę, no wiesz, kombinowałem, mówię, no tu by pasowały te linki, no ale ten hamulec no jednak musi zatrzymywać, no więc No. wymyśliłem tutaj jakąś tam miałem taką starą pompkę, już nawet nie wiem od czego to była, gdzieś tam w szufladzie, no i tak kurczę, wiesz, urzeźbiłem tutaj taki czar, no i To będzie teraz pewnie widać na przebitkach. i działa. Jak to wygląda. Najważniejsze, że działa, wiesz, no później mówię, no zbiorniczek, no wydaje mi się, że to jest od starego Forda A, bo rozmawiałem kiedyś z takim panem, który posiada takiego Forda, to mówi, że też występowały z takimi skrzydełkami, a resztę Ale już czyli tutaj... to jest oryginalnie zbiorniczek na płyn hamulcowy? Nie, one były na chłodnicy. Jako A, korek jako chłodnicy korek to chłodnicy, było, no. tylko że one były też połamane, ja to tam troszkę zreanimowałem. No i cały ten zbiorniczek został do tego wszystkiego dopasowany, nie? Okej. No, później idąc dalej, no to miałem zwykłą taką chromowaną lampę, no takie trochę jajko, ale tak mówię, no kurczę, to taka lipa będzie. Znowu zbyt zwykłe. Padło na karbidówę, nie? No oczywiście tam nie pasowało to wszystko, więc trzeba było dorobić tą przednią część, żeby założyć oryginalny taki homologowany klosz z normalną żarówką, bo jednak teraz też Karbidowa lampa homologowana do motocykla. tak, ale też ze względu na to, że teraz są problemy z dostępem do karbidu, bo tak bym pewnie tego nie zmieniał, ale Zawieszenie jest na czymś wzorowane, bo to w sumie nie miałem okazji cię nigdy zapytać. no zawieszenie jest wzorowane właśnie na Indianie Scoucie. Na board tracku. Z lat tam 20. 1910 czy 20. Podziel się nie? ciekawostką, skąd masz resort. Pan, który robił bryczki, ja dla niego robiłem kiedyś też z bratem rzeźby i zapytałem, bo widziałem, że oni sami kują sobie te resory, więc spytałem, czy nie zrobiłby mi takiego, jak ja sobie tam zażyczę pod wymiar. No i on bez problemu ogarnął mi ten temat, więc ten resor mi wykonał. Nawet powiem tak, jak tył nie działa, bo jest sztywny, to przód trochę tam sobie pracuje. Jeździ się na tym naprawdę przyjemnie. Skąd wziął się pomysł na nazwę Kornik, która tutaj się tak przewija? No kornik się wziął z tego, że miało być drewno i drewno też jest, bo jest drewniane siedzenie, są drewniane tutaj wstawki w ramię i tu do góry, i tutaj z przodu, i są drewniane manetki, i jest drewniany filtr powietrza, i tu są też drewniane wstawki w silniku. Więc jest to drewno ze względu na to, że też drewnem się zajmujemy. Tutaj jest też rzeźba wykonana przeze mnie na tym drewnie. Zrobione jest to z egzotyka, żeby takie było też odporne na warunki atmosferyczne. A malowanie, no to właśnie, kurczę, no jak był ten kornik, to malowanie to był ogólnie duży problem, bo tak,
W ogóle w pierwszych fazach kiedyś ten motocykl miał być taki zielonkawo-oliwkowy, potem Wojskowy, jak wszyscy kiedyś przechodzili przez tak, ten etap. latami to ewoluowało. No i ja mówię tak, może kurczę, takie liście akantu właśnie, żeby to do dawniejszych czasów nawiązywały. Kolejne pytanie, ale o co panie chodzi z tą dźwignią i czemu panu to nogawki nie wciągnie? Tak, no Bo to właśnie. jest zawsze, gdziekolwiek razem nie pojedziemy, zawsze przewija się to Jest pytanie. takie zawsze pytanie, bo tutaj biegi są w ręce i przejście na skrzynię jest wykonane z łańcucha i zawsze To wszystkich też teraz to będzie pewnie widać. interesuje, czy ja się nie boję, że mi to nogawkę wkręci. No. Myślę, że też tutaj ciekawą rzeczą jest ta chłodnica oleju, przez niektórych roboty na nazywana bimbrownicą. O, bimbrownica jest mistrzostwo tak, świata przecież. jest bimbrownica. Ile ty jesteś w stanie nim pojechać? Bo wszyscy zaraz będą jęczeć. O, przecież tym się nie da jeździć. No i ze mną jechałeś najdalej Wrocław, Łódź, no to mówimy tam po 100-130 km, nie? No, powiem tak, no zbiornik tak mi tu i tak starcza, tak przy 102, znaczy no w sumie go nigdy nie wyjechałem tak do zera, ale tak przy 120 km przejechanych się zaczynam zawsze za stacją rozglądać, więc jakby no trudno mi powiedzieć w jakimś maratonie nie zsiadania z motocykla, Nie, bo no, i tak wiesz, muszę z to niego nie o to zsiąść, nie? chodzi. Ale no to taki dystans na raz to bez problemu się przejeżdża, no to też no nie wiem, no pewnie to zależy od człowieka, no niektórzy muszą mieć jakiś może mega komfort, może by ich to cisło, czy siedzenie niewygodne, zaraz by ale, ktoś się znalazł, co by mi się ale nie tutaj podobało, jest ale to- naprawdę, nie jest źle, te drogi są już naprawdę na tyle dobre, że można jeździć, to siedzenie jest też na sprężynach, więc to nie jest taki typ No i siedzenie mimo całkowity. tego, że drewniane jest wyrzeźbione stricte pod ciebie, prawda? Tak, bo no, przymierzałem się do tego i tak to wszystko, te kształty były robione, żeby pasowały pod moje 4 litery, więc mnie się na przykład na tym siedzi bardzo dobrze. Wiem, o co zapomniałem cię zapytać. Przecież jest genialna historia na temat rur wydechowych, A, bo brzmią genialnie, co też będziemy chcieli wam zaraz na koniec nagrania pokazać, ale rury to też jest kawał dobrej historii. rury są kurcze kupione na złomie, ale pochodzą z mleczarni. Jak ten wydech został pospawany i pierwsze odpalenie tego motocykla, to wyleciały takie ogromne płaty kazeiny, którymi były oblepione od środka, bo to nie rdzewka, więc gdzieś tam mleko sobie nimi płynęło i miód pewnie też. No, ale kurczę, no wykorzystane zostały i naprawdę wysokiej jakości stal w sumie, nie? Bo spożywcza to... Bo spożywka to Tak, można jeszcze by z nich wypolerowana pić. od razu. To trzeba głośno powiedzieć, że chopery to jest piękny Tak. przykład recyklingu. To jest pasja dla zbieraczy. Tak, ale z drugiej strony ile tu jest za każdym razem przemyślenia włożone. Ja wszystkim opowiadając o tym motocyklu przytaczam taką anegdotę, że ja Cię widziałem chyba jak się poznaliśmy 2 dni pod rząd. Tak mi się coś kojarzyło. Mhm. I ja pamiętam, że ja całą imprezę organizowaną, na której się spotkaliśmy, gapiłem się na ten motocykl i spotkaliśmy się na ten drugi dzień i ja patrzyłem na niego 2 godziny i znajdowałem kolejne szczegóły po całym dniu gapienia się na niego. I ja mówię, no to jest kwintesencja dopracowanego motocykla w każdym szczególe. Tak moim skromnym zdaniem. Powiem Ci tak, wielu ludzi gdzieś tam podchodzi po raz któryś, oglądają i też mi mówią to, co Ty w tym momencie, bo no słuchaj, jest tu naprawdę dużo tych drobiazgów takich, gdzie tego się na pewno za pierwszym czy drugim A mimo razem wszystko nie on wychwyci. nie jest naćkany. To trzeba Ci przyznać, że nie zrobiłeś tutaj cygańskiej tandety i jak to my nazywamy, cepeliady. No, Tylko mimo tego, że tu się dużo dzieje, to wszystko jest spójne. no miło słyszeć takie słowa. Powiem Ci coś jeszcze, właśnie wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim, to jest wymyślanie tego, wiesz? Tak. Wymyślanie przecież tego to jest po prostu jakiś koszmar i jak już wymyślisz sobie coś, zresztą wiesz sam po sobie, no to już wiadomo, no to zrobisz, nie? Ale żeby to... Wiesz, tak Ja naprawdę mam 10-krotnie łatwiej. ta budowa tak naprawdę to dużo polega na tym, że sobie siedzisz i patrzysz, nie? Bo jak on był taki pospawany, goły, nazwijmy go, no to tak sobie, wiesz, przychodzisz, siadasz i patrzysz i Co by tu jeszcze co by zepsuć? tu jeszcze, no nie? I tak, a może tak, nie? I nagle coś tam cię olśni, dobra.
to będzie to. Ja jestem tak bardzo pełny podziwu za każdym razem, bo ja mam 10-krotnie łatwiej. Ja mam internet, Instagrama, Pinteresta i dziesiątki innych stron i sobie wpiszę chopper albo inne custom motorcycle i sobie przeglądam pomysły. A ty musiałeś siedzieć i nie wiem co brać albo pić i coś wymyślać cały czas, no ale to przecież tak... Ja jestem za każdym razem po prostu pod wrażeniem tego, że ty nie miałeś skąd zaczerpnąć tych pomysłów. Znaczy gdzieś tam były zloty, nie zloty, No. tak? Wiadomo, wtedy te zloty też inaczej wyglądały Ale w niż teraz. 2010 roku nawet, jak ten motocykl zaczynał powstawać, tak? O taką datę sobie przyjmuję jako gdzieś tam No, bo ja też moment, bym kiedy musiał... ta budowa ruszyła gdzieś tam z Musiałbym kopyta. tam sobie tak odkopać dokładnie, bo To w jest sumie moment, kiedy nie internet przy- dopiero raczkował i ludzie dopiero pokazywali tego typu rzeczy. Tak, wtedy jeszcze jakieś tam inspiracje czerpało Teraz jak się sobie, z nie gazet, wiem, no, nie? taka, No bo... taka firma jak Game Over Cycles teraz pierdnie sobie motocykl i na całym świecie wszyscy wiedzą, jak wygląda w najdrobniejszych szczegółach, tak? I już Dokładnie. możesz coś podpatrywać. No ja poza 2 czy 3 pierdółkami, to większość rzeczy gdzieś jest sklejona z 20 motocykli, pobrane pomysły i one są sklejone do kupy w mój. Ale to jest... Wymyślenie tego od zera to jest zupełnie inna liga. No to są kurcze, no ale to trzeba wiadomo, obserwować, wyciągać sobie jak najlepsze smaczki, no i robić wtedy tak jak komu się podoba, żeby to było pod niego, bo wiadomo, no nie można robić tego pod kogoś, tylko trzeba sobie zrobić tak, żeby pasowało. Wiadomo, że teraz jak budują też customy, to korzystając z wszelkiego rodzaju jakby części, które są dostępne, Nie no, teraz to już jest w smutna ogóle prawda jest szybkość taka, że w realizacji takich wybierasz z projektów, nie? katalogu i ci z fabryki przychodzi customowy motocykl. Tak? Dokładnie. Możesz sobie przerobić jak tam chcesz, nie? Myślę, że takie nawet przody teraz Kiwi są przecież też dostępne. Takie? Takie, no. Ale powiem ci, że nie spotkałem jeszcze. To ciekawostka. Także, ale to też są naprawdę już myślę, że grube pieniądze. Mhm. Tam chyba poniżej 10 000 to się Nie no, kupi. gdzie to Springery po 10 000 stoją? No właśnie, teraz gadałem niedawno z gościem, to 15 i to parę lat temu zapłacił Ale za za takiego, trapezówkę, nie, czy za- za Springera, tylko oryginał, nie? Także no, Bo to jest chyba ważna rzecz, nie? Że my te motocykle budujemy dlatego, że nas na ładne nie stać. no dokładnie. Ja po prostu to od zawsze byłem do tego jakby zmuszony, bo kiedyś tam 25 czy 30 lat temu to nie było nikogo stać na takie motocykle i tak naprawdę to trzeba było sobie Wtedy jak przerabiać. klasyka składali, to było 5 motocykli w jednym, bo się wybierało najlepsze części przecież, Tak. nie? A choppery to się budowało właśnie, kurczę, dlatego, żeby mieć jakiś taki super motocykl, ale w zasięgu i to wszyscy robili, przerabiali No, super WS-ki, super Junaki. chopper w zasięgu, przecież kolega, który spawał na tobie tą ramę. Tak, Łukasz. Łukasz przecież, no do tej pory pamiętam jego zdjęcie, które wiecznie odświeża na swoich social mediach gdzieś. Z czerwonym chopperem, który najpierw miał silnik z Dniepra, a potem miał silnik WL. No to się kleiło co było przecież, No, to nie? nasza historia właśnie jest dosyć tam długa, naszej przyjaźni, tam ponad grubo 20 lat i to wszystko, wiadomo, taką ekipą się przechodziło, ale wtedy tak naprawdę na takich zlotach to wszyscy te motocykle w jakiś sposób robili i to nie było żadne wielkie wydarzenie, bo żeby mieć ten motocykl trzeba było sobie go zbudować tak naprawdę, bo innej opcji nie było. No tak, tak. Japończyków prawie nie było, Harley na takim zlocie to jak był jeden, to wszyscy biegli go oglądać, No nie? tak. No, teraz mamy tego naprawdę mnóstwo. No dobrze, Robercie. Żeby zamknąć temat, to by go wypadało jeszcze odpalić. No to odpalamy go. Sekwencja odpalania gaźnikowych motocykli. Jeszcze szkoda, że to kopki nie ma. Jak mi ktoś powie, że to nie jest najpiękniejsze brzmienie, jeżeli chodzi o motoryzację,
kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, zostawcie komentarz, subskrypcję, łapkę w górę, tak żebyśmy wiedzieli razem z Kubą, że materiał się podobał. Pamiętajcie, była to jego pierwsza próba utrwalenia takiego wywiadu, ale nie ostatnia. Jest kilka maszyn jeszcze przygotowanych. Z każdym materiałem myślę, że będzie coraz lepiej. I tyle. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem.